Witajcie telewidzowie kolejnego dnia z Kolumbii. Nas miało już w tym miasteczku nie być, ale zostajemy jeszcze jedną nockę, może jedną, może dwie. Ale dlaczego zostajemy, powiem wam później. A teraz jesteśmy na obiedzie. W sumie śniadania nie jedliśmy, więc to jest nasze śniadanie, obiad. Na razie zupa. Tak wygląda nasza zupa. Ja sobie dałem już limonkę. Mariki zupa jest taka sama. Marii, z limonką jadłaś? Nie dawałaś sobie. Ja już mam swoją wołowinę, trochę już zjadłem, nawet połowę z tego, tutaj ryż kokosowy, a Marika jeszcze czeka. Nie ma na razie, nie wiem co się dzieje. Marika ma już swoje jedzenie i zamówiła sobie dzisiaj kurczaka w panierce, taki jak dzieci jadają w Polsce często. Milanesa się nazywa. Tak, milanesa de pollo, jakbyście chcieli, to taka właśnie zwykły kurczak schabowy z kurczaka. Marika została w pokoju, bo ma jeszcze coś do zrobienia, a ja wychodzę na miasto. Mam jakieś 200 metrów do promenady nad morzem. Kolega tam pozdrawia, ja też pozdrawiam. Zaczepiają tutaj chłopaki. Zostaliśmy tutaj w tym mieście, bo jest 500-lecie tego miasta, więc idę zobaczyć, bo tam wczoraj już były sceny porozstawiane trochę, a jakby przygotowania były spore do tego, także idę zobaczyć, co się teraz dzieje. Jeszcze w drodze na tą promenadę jest tutaj taki plac zrobiony, jest też kościół. No i tutaj sprzedają zawsze drinki, jakieś alkohole, to otwarte do późnych godzin porannych. A tu widzę, że będą sprzedawać obleas. Obleas to takie wafle z różnymi dodatkami. W Kolumbii muzykę słychać na każdym kroku i tutaj tak samo na ulicy DJ się rozstawił. Piątek jest. Impreza. Oczywiście na mieście sporo policji, ale do takiej policji ja wam powiem, że to jest sporo młodych policjantów. Ci młodzi, no pewnie też tam mają jakieś rangi, ale ci młodzi, oni nawet broni nie noszą, tylko mają pałkę, w razie co, no to tą pałką. Ale piękny zachód słońca przede mną. Przed samą promenadą widzę, że panie tutaj, zazwyczaj panie coś tutaj sprzedają. Też są jakieś wyroby ręczne, to mnie jakoś tutaj za bardzo nie interesuje. Jestem już tutaj na tej promenadzie. Tutaj jest zamknięte teraz, tu samochody nie jeżdżą, bo normalnie to jest jednokierunkowa. Stamtąd samochody tutaj jeżdżą. Patrzcie na ten zachód słońca piękny. Widzicie tą scenę przede mną? No to zaraz wam pokażę, co oni tutaj odwalili. W sumie w Polsce nie pamiętam, żeby taka scena była tak zainstalowana w taki sposób. Jak będę bliżej, to już będziecie wiedzieć, o co chodzi. Tutaj widzicie ten piękny zachód słońca, a tutaj scena, zobaczcie, zainstalowana w wodzie. Ale widzę, że ta impreza główna to raczej dzisiaj się tutaj nie będzie odbywać, tylko dopiero jutro w sobotę. Tutaj jest ta scena na wodzie, a oni zbudowali jeszcze jedną scenę, ale to też nie ostatnia. Widzicie? Tam z przodu, na środku, zaraz podejdę, gdzieś tutaj pokażę wam. O, tam jest jeszcze jedna scena, widać te lebimy. Tam za nią jest jeszcze jedna na plaży. No i tutaj jakby są takie strefy jeszcze porobione, też jest jakaś scena, też się coś pewnie będzie działo z tej strony. No gruba impreza tu się szykuje. No miało być już coś wczoraj, bo to niby 4 dni, ale tak, wczoraj nic, przygotowania, dzisiaj przygotowania. No w sumie to pewnie jutro ta cała impreza. Coś się tutaj też dzieje, sprzedają jakieś swoje produkty, patrzcie. Pani pozdrawia, młoda Kolumbijka. Sól nawet tutaj sprzedają, no niezłe jaja. No można się napić drinka, można się napić piwa. Też są jakieś lody, na to wychodzi. Tutaj jakieś konkurencje dla dzieciaków. Załapałem się jeszcze na testowanie indyjskiej kuchni połączonej tutaj z bananami z Kolumbii. To jest nazwa restauracji, którą znajdziecie w centrum. Tutaj z przodu, zobaczcie, jest ciężarówka. Ciężarówka jednego z najpopularniejszych browarów w tym kraju, Club Colombia. O, nawet tutaj jest napisane. No i całą ciężarówkę swoją mają z barami na dole i u góry. Słońce powoli zachodzi, zaraz go nie będzie widać. Na plaży też sporo ludzi. To tyle jak widać na razie z tej imprezy. Tam się za wiele nie dzieje, oprócz tego, że tam są ludzie. Te dwie sceny główne, no to tam się nic nie dzieje. Marika doszła, no to idziemy jeszcze jakieś zakupy zrobić na kolację. Jak się dzisiaj nie dzieje żadna impreza, to no też nie będziemy tam siedzieć, bo jak widzicie, o patrzcie, deszcz też zaczął padać. Takie warzywniaki są fajne w Kolumbii. To jest kierownica, on oczywiście działa, kółka są skrętne. No i pan sobie tutaj jeździ po całym mieście i sprzedaje warzywa. Szukamy kurczaka takiego pieczonego od razu i w jednym sklepie byliśmy, już nie było. I tam widzę, jest miejsce, jest jakiś jeden kurczak. Marii jak biegnie, spokojna. Jest jakiś kurczak, cały czy pół? Bo cały kurczak. A, bo tak, bo jednego znaleźliśmy, ale był zimny. My wróciliśmy zrobić sobie jedzenie do naszego hostelu. Taką kuchnię tutaj mamy. Zaraz wam pokażę u góry. DJ gra dzisiaj, imprezka. Dzisiaj też jest taki dzień, że tutaj przyszło kilka osób z zewnątrz i sprzedają jakieś swoje rzeczy. Produkty, staniki, jakieś mydła. Widziałem, jest i bar. Jest i basen, w basenie dzisiaj nikt nie siedzi. Szykujemy sobie guacamole, spora porcja wyszła z tego, to jest jedno awokado, do tego dajemy te polskie papryczki kupowane w Kolumbii.
pychota będzie, dawno nie jedliśmy takiego guacamole. Tak wygląda nasza kolacja, mamy całego kurczaka, 20 000 kosztuje, lekko ponad, czyli 18 zł cały kurczak, do tego mamy guacamole, hummus też z Polski, proszę bardzo za potwierdzenie, gdzie tu jest polska flaga, tutaj widać Polonia, także bierzemy się za jedzenie, smacznego! Smacznego. Witajcie telewidzowie kolejnego dnia z Santa Marta i to miał być prawdopodobnie nasz ostatni dzień w Santa Marta, no ale to jest najważniejszy dzień w Santa Marta, czyli 500-lecie obchodów tego miasta, powstania tego miasta. Tak się zgapiliśmy, że nie ma miejsc w tym hostelu i musimy się wyprowadzić. Nawet jednego łóżka dostępnego. No właśnie, a tu są pokoje 14-osobowe, 14 osób obok jest tak samo, 6-6, także no sporo tutaj miejsca. No i my przegapiliśmy, no wczoraj, myśleliśmy, że to wczoraj będzie, no słyszeliśmy jakieś rozpoczęcie tej imprezy, później jakąś muzykę, ale jakby chyba ten główny dzień to wygląda na to, że dzisiaj. Tak, a my musimy się teraz wyprowadzić, pójdziemy sobie na górę, bo tam na górze jest fajne miejsce do posiedzenia, jest basen, więc poszukamy sobie jakiegoś lokum na dzisiaj. Albo jak nie lokum, to może już zmienimy też miejscowość. No zobaczymy, popatrzymy jakie mamy opcje. A tak wygląda nasz pokój 14-osobowy. Tam już są nasze plecaki spakowane, bo już musimy się wyprowadzać. Jest jedna łazienka z prysznicem. Tutaj jest sama łazienka i tutaj jest trzecia łazienka z prysznicem. Już nie będę wchodził, pokazywał i patrzcie, tutaj są łóżka. 2, 4, 6, 8 po tej stronie i 2, 4, 6 po tej stronie. My spaliśmy tutaj, dwa dolne mieliśmy. Jedna kapsuła, tutaj druga kapsuła. Marika jeszcze miała koc, bo tutaj zimno było dość w nocy, klimatyzacja działa. Także no, dobre miejsca, ale no niestety musimy się wyprowadzić. Zostawiliśmy nasze walizki w przechowywalni, Marika jeszcze nabiera wody i idziemy na górę. Idziemy teraz na górę, tam na basen, gdzie wam mówiłem, ale tutaj też jest jeszcze basen jeden na dole, ale dzisiaj coś ta woda się popsuła, jakby zamknięty. A właśnie, chloru nie dali, za mało. O, tak to wygląda, taka hacienda. Tutaj mamy kuchnię, musimy jeszcze zabrać z lodówki jakieś nasze rzeczy. Jesteśmy już na górze, tutaj kawa jest, można się napić. Jest też basen, ten jest czysty, tamten Marika wie, że zamknięty. No pewnie z tego powodu, że brudny się zrobił jakiś. No i z takim widokiem. Trzeba było zrobić przegląd lodówki i to są rzeczy, które nam zostały, więc sobie tutaj zjemy takie śniadanie. Smacznego. Posiedzieliśmy trochę w basenie, słońce lekko już zachodzi. Zachodzi to przesadzam, jest po 16. Idziemy coś jeszcze zjeść i będziemy zmieniać nasz pokój. Droga zamknięta przy naszym hostelu, bo tutaj jest prosto tam, jak spojrzycie, to jest do morza, niedaleko, 200-300 metrów, a my idziemy dosłownie 2 minuty do naszej knajpy. Tak wygląda nasza knajpa, Marii już siedzi, też jest dość pusto, bo oni tutaj ten obiad jedzą trochę wcześniej. Tutaj pokażę wam jeszcze menu, jak wygląda. No i patrzcie, ceny zaczynają się od 13 000, to jest lekko ponad 11 zł, 13, 15, a tak wygląda kuchnia. Tutaj leją napoje, tutaj też są zapakowane, jak ktoś chce na wynos, no to pan już szykuje, no i tak wygląda kuchnia. Jest już nasza zupa, widać też treściwa, kości, mięso pływa, także ja zadowolony, Marika zaraz będzie wybierała i mi oddawała. Jest drugie danie, to jest moja porcja wołowiny, patrzcie ile tego tutaj jest, z sosem nie ryż kokosowy, frytki, soczewica i do tego sałatka. Mari ma podobne dodatki, nawet trochę mniej frytek i kurczaka. Ja nie wiem, czy nie mam większej porcji po prostu za 20 000, bo brałem tu kilka razy 20 000, nawet jak nie chcę, to one dają mi za 20 000. No ale najwyżej podzielę się frytkami z Mariką. Zjedliśmy obiad, oj pyszny był, pani, tak jak myślałem, dała mi za 20 000, czyli 18 zł. Porcja wołowiny taka, że ja w Polsce przez rok czasu tyle wołowiny nie zjadłem, bo rzadko jadałem. A teraz idziemy już do naszego nowego hotelu. Sporo sklepów tutaj i trafiliśmy na jakąś taką uliczkę z elektroniką z jednej strony, z drugiej strony jakieś buty, ciuchy i coś, co popularne tutaj, no to głośnik i mikrofon. O, zresztą zobaczcie. My niby jesteśmy gdzieś na miejscu tutaj zaraz. Któraś ta hacienda, to? To ten budynek. Nie musieliśmy wbijać kodu, tutaj jest, kolega nam otworzył, bo było też zamknięte. O, widzę jakaś wspólna przestrzeń, restauracja, kawa. Idziemy już do pokoju, na drugie piętro, to już Mariki, kolega, kot. Tam jest nasz pokój, tak, tutaj też jeszcze jest kuchnia, można używać. Tutaj jest nasz pokój. Tam widzę jakieś kraty, więc może ktoś tutaj coś tu nie gra. Okej. Mamy klucz, wchodzimy, ale tutaj trzeba otworzyć jeszcze jedne. Tak wygląda nasz pokój. Dzisiaj trochę drożej, bo 100 chyba 14 zł wyszło, tak. Tak, trzeba było dzisiaj trochę dać. Trochę drożej też jest przez te wszystkie festyny, które się w mieście odbywają. Mamy łazienkę też, proszę bardzo. Tak, miała być na zewnątrz. Tak. Super. Wygląda na... Nie jest ciepła, bo jest jeden kurek, także zimno będzie. My już jesteśmy zalokowani w naszym nowym hotelu, teraz idziemy prosto nad morze, mamy jakieś 200 metrów, no i mamy nadzieję, że w końcu będzie ta fiesta dzisiaj, bo już czekamy na nią 2 dni.
Jesteśmy już na promenadzie, ale tutaj tu głośniej, tam głośniej. Często spotykany widok w Santa Marta, że ludzie grzebią w koszu. Jest i zachód słońca, ale co najważniejsze, wczoraj ta scena była pusta. Dzisiaj słyszę, że coś tam się dzieje. Z jednej strony piękny zachód słońca nam się robi, a z drugiej strony tęcza coraz bardziej wyraźna. Zaczyna nam padać z tej chmury, więc się chowamy pod takim lekkim namiotem. No mamy nadzieję, że przejdzie to wszystko gdzieś bokiem. A jak nie, to postoimy trochę. Na razie ten deszcz trochę pokapuje, tego koncertu też jeszcze nie ma głównego. Dziś tam się przygotowują, więc postanowiliśmy, że zabierzemy nasze plecaki, drugie zaniesiemy do hotelu. Może przeczekamy ten deszcz w pokoju. Wygląda na to, że jakąś grupę taneczną spotkałem po drodze jeszcze, same kocice. Sprawa wygląda tak, że nie mamy zbytnio siły na to, żeby tam iść teraz i się bawić za bardzo, więc Marika zostaje w pokoju, ja wyskoczę, zobaczę jak to wygląda, obejdę się, zobaczę te dwie sceny i wracam też. W sumie chce mi się spać, a jutro jeszcze tak wynika z tych planów wstępnych, że będziemy stąd wyjeżdżać. Jakoś dziwnie spokojnie na tych ulicach, albo fiesta słaba, albo wszyscy na fieście właśnie i wszyscy się tam bawią, bailando. Tutaj też za wiele osób nie ma. Dobra, idę tam dalej do plaży, mam jakieś jeszcze 150 metrów. Okej, jestem już prawie na miejscu. Zaraz zobaczę, no tutaj więcej ludzi od razu widzę. Scena, no świateł też nie widzę na scenie. Wcześniej widziałem gdzieś tam światła z miasta, a teraz jakby znowu nic się nie dzieje. Kobitki już się zbierają stąd, tutaj sprzedawali takie, o nawet widać jeszcze tam jakieś naszyjniki, jakieś takie swojskie robótki. To jest też dobre, bo sporo miejsc takich sprzedają właśnie jakieś mięsa, grille. Tutaj można sobie kupić gumy, ciastka, kawę się napić, jakieś przekąski. No i sporo tego tutaj jest. Co kawałek można coś kupić. Oczywiście woda i browar to podstawa. Takich ludzi z takimi, steropianowanymi, no właśnie, steropian po prostu. No to sporo takich miejsc jest, bo ludzie tam trzymają właśnie te napoje. Patrzcie, napoje, woda, piwo, a scena, no scena nie gra. Pusto na scenie. To wygląda jakby już pakowali się nawet, ale numer, tyle czekania i ani razu nie zobaczyłem, żeby coś było grane na tej scenie. No niemożliwe. No tak jak mówiłem, zobaczcie, widać te skrzynie, w które sprzęt już chowają, ale numer. Patrzcie co tutaj się dzieje, ludzie ze swoimi krzesełkami poprzyjeżdżali, imprezki niezłe, a nie, te krzesełka ktoś tutaj poprzynosił, można sobie wynająć, aha, o to chodzi. Pijecie od kogoś piwo i ktoś wam daje krzesełko. To znany ten motyw w Kolumbii. Tam jest druga scena, do której teraz pójdę zobaczyć i tutaj jest już wejście przez takie bramki. Trzeba przejść i nie wiem co sprawdzają, ale zaraz będziemy wiedzieć co sprawdzają. Pewnie coś przeszukują. Wejście jest oczywiście tutaj za darmo, ale podejrzewam, że zaglądają w torebki, w jakieś takie rzeczy. A że ja nic nie mam żadnego picia ze sobą nawet, to myślę, że bez problemu. Kolega chce zobaczyć chyba moje kieszenie. Gracias. Zmacał mnie po kieszeniach i mówi, dobra, pokaż co masz, tak mi się przynajmniej wydaje, co zrozumiałem i idę. Ale co jest najlepsze, że tak, tam jest scena, zobaczcie, tutaj ludzi, pod sceną pewnie będzie więcej, ale ile ludzi tutaj pod sklepami, bo tam są sklepy i tak samo impreza, muzyka gra. Czym bliżej sceny robi się już coraz ciaśniej, coraz więcej ludzi, bo wiadomo, że wszyscy idą w tamtą stronę, każdy chce zobaczyć co tam grają, tu sprzedają wodę, piwo, od razu można butelkę czegoś mocniejszego sobie kupić. O, dobra, to ja idę dalej, jestem już niedaleko, nie wiem czy widzicie, tam na środku, za drzewami, za palmami jest już scena, ale ludzie nawet daleko od tej sceny dobrze się bawią. Dobra, przejdę się tutaj, tutaj będzie więcej widać. O, tutaj już nawet jest piasek z plaży, przejdę się takim deptakiem wzdłuż morza właśnie i tej plaży. Tutaj jest Morze Karaibskie, są jakieś łódki, a scena jest tam na środku właśnie, o teraz widzicie. Sporo ludzi na tej plaży i ciężko tam się będzie dopchać, bo scena jest tam daleko jeszcze kawał mam do sceny, bo tu są telebimy na razie. I to na tyle z wejścia bliżej sceny, bo tutaj trzeba mieć bilet, żeby wejść. Stoją też bramki, no i nie puszczają dalej. Tam są ludzie, no nie wiem skąd mają bilety, gdzieś kupili. Tam widzę jakieś wywiady, pewnie znani ludzie. Tak mega dziwnie to zrobili, bo tam są te miejsca biletowane, jak widzicie. To koncert dla miasta, przecież dla ludzi. A ludzie tutaj stoją, zobaczcie, tutaj są barierki i dalej nikt nie wejdzie, a do sceny jest jeszcze z jakieś, no nie wiem, z ponad 50 metrów.
więc ludzie stąd sobie tylko tutaj zaglądają. No dziwna sprawa, no oddzielili plebs od ludzi, którzy mają pieniądze, no i tak to mi się wydaje, że to tak wygląda, bo nawet sceny za bardzo nie widać. A ludzi sporo tutaj czeka na zobaczenie tego koncertu, nawet tam na to i to jak poustawiani, widzicie? Tutaj jest telebim i pewnie wyświetlają to, co się dzieje na scenie, ale na scenie na razie nikt nie gra. Uciekam stąd, ale numer wam powiem, stanąłem pod drzewem takim, nie wiem czy kojarzycie, to nie te drzewo, ale są takie drzewa, gdzie siada tam mnóstwo ptaków. I nasrał mi na telefon ptak. Na szczęście nie trafił w tą kamerę przednią za bardzo, tylko tak na róg. Strzepałem trochę, ale mam tak, no kawałek telefonu obsrane jeszcze, więc będę musiał sobie wytrzeć w domu, ale dobra, ja już wychodzę stąd. Pilnują tutaj dobrze, przeszukują, patrzcie. Wszystkich klepią, o, kolega w tą stronę już nie przeszukuje, bo nie ma co. Ach, dobra, muszę iść w jakąś uliczkę, gdzie będzie luźniej. Pójdę prosto, tak mi się wydaje, proszę bardzo. Młodych Kolumbijek tutaj sporo. Pójdę prosto, tam będzie luźniej. Ale też jeszcze zobaczcie, sprzedają arepas, tu widzę, kiełbaski, szaszłyki, bo to bardzo popularne jest w tym kraju. Pani teraz nabija tutaj, co to jest? Kurczak i wołowina, tak. Z mamą pewnie pani to robi, młoda. Superancko, dobra. Idę dalej, no te biznesy tutaj przy plaży dzisiaj, no to najlepsze zarobki w tym roku pewnie. Proszę bardzo, znany trik. Chłopaki tutaj na co? Na kapsle grają. Plata. Kolega tam dobrze kręci wszystkich, tam część podstawiona oczywiście. W Polsce i w Anglii podobnie kręcili, nie jeden stracił telefon, pozdrawiam. Znam jedną osobę, która straciła telefon, no i nie jeden tam popłynął trochę na tych kapslach czy tam kubeczkach. Jestem już w centrum, o kurde, jeszcze klapek mi pękł, guma mi puściła. Chciałem powiedzieć, że jestem już w centrum, no w takim parku najpopularniejszym w Santa Marta. Idę jeszcze się kawałek tutaj przejdę. Muzyka na żywo tutaj bardzo popularna. Sporo ludzi tutaj w knajpach po jednej i po drugiej stronie. Tutaj jest ulubiona knajpa Mariki, meksykańska, ale nie jedzenie, tylko margarity podają dobre i to za 20 000 2 margarity, czyli 18 zł. A ja muszę się tutaj przecisnąć. Sporo się tutaj dzieje, muzyka z każdej knajpy, jak w Tajlandii, kto głośniejszy. Ale tutaj w centrum też sporo ludzi. Młodzi ludzie bawią się cały czas. O proszę bardzo. Pani mnie zaczepia, żebym piwo sobie kupił. Gracias! Dokładnie, o, a tutaj patrzcie, impreza przy jakiejś knajpie. Też muzyka na żywo. O proszę, tutaj też gry takie, że wygrać się nie da, albo bardzo ciężko. Wiadomo o co chodzi, miśki do wygrania. Tutaj bardziej dla dzieci też jak coś poprzebierani do zdjęć. To jest dobry biznes, przenośny, a raczej przewoźny. Można to na rowerze wozić, patrzcie. Wołowina, kurczak. Jest też kukurydza, oczywiście ziemniaki, tutaj kolega już grilla rozpala, tutaj podobny biznes, na rowerze wszystko, patrzcie. Tylko co? Łańcuch zepsuty, tu nawet łańcuch niepotrzebny, on nogami pewnie. Przeszedłem się w koło parku, teraz idę już w stronę hotelu. Ale jeszcze muszę się przecisnąć przez te centrum, tutaj knajpy, restauracje, tak samo. Sporo tego tutaj jest, no i też sporo ludzi, to co wam powiedziałem, sporo ludzi korzysta tutaj z tego. Marcin buszuje na mieście, a ja tutaj przyrządzam kolację. Nie jestem sama, bo mi tutaj kolega lub koleżanka pomaga. No co, teraz zamilkłaś? Ach, no tak. No widzicie. Także mam z kim pogadać tutaj. Ten jest dobry, patrzcie jaka pacynka. Tutaj zrobiona na takiego starego malarza i maluje prawdziwe obrazy. Tam widzicie to co namalowane, to przez tego gościa. Zaraz zobaczymy co on tutaj maluje. A jakąś postać pewnie, ale jak sobie dobrze radzi. O, teraz farbę zmienia. Jak zagląda. Tutaj te pomarańczowe wejście co jest, to jest hostel, a tam u góry jest niezła impreza. Byliśmy jednego dnia tam, ale ja też dzisiaj nie wchodzę. Sporo młodych ludzi, jak zwykle. Ja idę dalej i tutaj jest jeszcze jeden taki park przed moim hotelem. Zaraz zobaczę co tutaj się dzieje. O, jak widzicie, sporo młodych Kolumbijek chodzi na te imprezy tutaj. Wyglądają na samotne. Tak, i tutaj jest taki park właśnie, tutaj są imprezy, a tutaj do późnych godzin porannych są otwarte te budy i tutaj sprzedają jakieś jedzenie, przekąski. Można też kupić sobie alkohol, oczywiście. Znowu ten sam styl, patrzcie. Rower, grill i można sobie tutaj kupić. Coś takiego kosztuje lekko ponad 6 zł. Patrzcie, widzicie? Pani już tutaj nawołuje. Robią też drinki, miksują, patrzcie. Co chcecie, a też z półek możecie sobie brać całe butle, fajeczki. Tutaj też patrzcie, jakaś zupa
Można sobie zupę zjeść, prawdopodobnie to jest zupa rybna z owocami morza. Tutaj tak samo pani robi drinki. No i za tym kościołem kawałek w lewo jest już mój hotel. A kościół zamknięty, dzisiaj sobota. Ale patrzcie, w Polsce jest, mi się wydaje, taki przepis, że do 50 metrów, a jak jakaś tam gmina chce, no to może jakby zażądać więcej, 50 plus na przykład, żeby nie można było sprzedawać alkoholu. A tutaj jak widać to nie obowiązuje, bo tutaj tak samo, patrzcie, po lewej stronie to są ściany kościoła, a tutaj po prawej stronie knajpa, gdzie można sobie wypić piwo, obejrzeć mecz. Patrzcie tutaj ile śmieci leży i ktoś tutaj pilnuje cały czas ten śmieci. Pan tutaj siedzi, tutaj wcześniej ktoś inny był, przeglądał, tam są jakieś upinki, nawet kokosa. Tutaj powiem wam, że to jest przykry widok, ale tutaj ludzie nawet dbają, cały czas mnie woła, ludzie nawet dbają i pilnują swoich śmieci, co tam nazbierają, a zazwyczaj zbierają jakiś karton, butelki, puszki, no nic takiego wielkiego. O, a tutaj jest już mój hotel. Muszę wbić kod i mi się drzwi otworzą jedne, a później drugie. O, napisałem do Maryki, żeby mi te pierwsze otworzyła, a też i te otworzy. O, nie, ja muszę wbić kod. Dobra, wbijam kod, Mari, poczekaj, otworzę sobie. A Marika tutaj szykuje kolację. A kolacja będzie nietypowa, meksykańska. O tym wam mówiłem, pamiętacie, że mi tak nasrał na telefon? No to tutaj jeszcze pozostałości zostały, ale taka konkretna była, musiałem to strzepać. Dobra, biorę się za mycie tego telefonu. Mari jeszcze śmietanę tylko otwiera. Co to będzie? Zgadnijcie. Marika, mówiłaś? Nie. Marika nie mówiła, więc mamy dodatki, mamy też guacamole, wodę bierzemy też i idziemy na górę. Na górze mamy składnik, który połączymy z tym wszystkim. Kto zgadł, że Doritosy będą dzisiaj z guacamole i z tymi dodatkami? Odpalamy też jakiś film na Netflixie i smacznego. Smacznego i dobranoc do Dobranoc. następnego. Mua.